Siemano, w tym odcinku chciałem się z Wami podzielić moją ostatnią zajawką związaną z driftem, a jest nią, krótko mówiąc, upalanie na symulatorze. Tym oto samym chciałem otworzyć na kanale nową serię związaną właśnie z grami, która będzie się nazywać Drift Simulator, czyli upalanie na ekranie. Z racji, że nie mam żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o gaming, ani pokazywanie takich rzeczy, będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie. Specjalnie na Waszą prośbę również zamontowałem kamerkę GoPro na stopy. Tak więc teraz będziecie mogli zobaczyć, jak pracuję stopami podczas driftu oraz jak pracuję kierownicą, dzięki czemu mam nadzieję, że też wyniesiecie coś dla siebie. Sprzęt, na jakim gram, to cały zestaw od firmy Fanatec, a dokładnie wszystko jest w wersji Club Sport. Mamy tutaj właśnie kierkę BMW z mnóstwem przycisków, których w większości nie używam. Do tego mam hydrołapę, imitację hydraulicznego ręcznego, które naprawdę fajnie pompuje. Czuć taki opór normalnie jak w normalnym driftowozie. Obok jest shifter. Również bardzo przyjemnie działa. I na dole mamy pedal box. Tak więc, nie przedłużając, odpalam kierownicę i będziemy grać. Gra, w jaką gram, to jest Assetto Corsa. Na początek sobie wezmę auto z paczki Drift Corner Grand Prix BMW E92 z oklejeniem takim, jakie mam na dziku. Trasa, jaką na początek sobie zawsze biorę na rozgrzewkę, jest to traska drift. Załaduję sobie jeszcze ustawienia z ostatnich zawodów. Okej, pyk. Nie siadło. Generalnie to jest fajne miejsce, gdzie można zrobić sobie backwarda. Podstawa, żeby tam fajnie siadł backward, trzeba się dobrze nawiać. Jak jest dobra prędkość, to wtedy wchodzi. No i teraz za grubo było. Okej, jeszcze jedno podejście zrobimy. Siadło. trakcie tego odcinka podpowiadam na Wasze komentarze, które zadaliście na Instagramie. Pierwsze pytanie.
Jakie są koszty zbudowania takiego stanowiska? Sam sprzęt od Fanateka, z tego co sprawdziłem, kosztuje w okolicach 1700 euro. Ja na szczęście dzięki współpracy z firmą Fanatek mam taki sprzęt od nich, który mogę sobie testować i na szczęście nie musiałem go kupować. W skład stanowiska wchodzi również stelaż wykonany z profili aluminiowych. Bardzo fajna konstrukcja. Do tego mam fotel z Alfa Romeo, który jest bardzo wygodny. Fajnie, bo też mam opcję tutaj regulacji, tak więc jak ktoś inny chce pojeździć, to jest chwila, moment i można go sobie przestawić. I jeden monitor. Kolejne pytanie, kiedy wygrana w DCGP? O, dobre pytanie. Drift Corner Grand Prix, dla Waszej informacji, jest taka liga wirtualna, driftowa, gdzie odbywa się format zawodów w taki sam sposób jak na zawodach w realu. Aktualnie moim najlepszym osiągnięciem jest walka o top 4, w której przegrałem z mojego błędu i w sumie możecie zobaczyć sobie, jak wyglądała ta para. Power Gross against Leonid Kabirov. Power Gross in the chase position. Leonid lead position. And a great initiation from Leonid that they make fantastic first corner. And just to the back, yeah, Powell is making very close battle. Pavel is really at his door. I don't know, I don't believe him. He's not Pavel right now. He just became a monster. Pavel Grosz, 29. amazing driving today. He was just 29 on qualification. 29! Yeah, so right now Monsters. Leonid needs to nail the chase run. So hard to be better than what Pavel did. Let's see if Leonid can give a response to Leonid. Oh my god, it was inside the wall for me. I lost my Yeah. word. No, no! Oh no! He Damn. just had that win in his hands. Finalnie sezon skończyłem na 19 miejscu i nie ukrywam, że pod koniec sezonu w końcu jakby zacząłem mi się już dobrze jeździć i miałem to panowanie nad tym autem tak jakbym chciał. Dlatego mam nadzieję, że kolejny sezon Drift Corner Grand Prix będzie taki właśnie, gdzie już będę mógł coś powalczyć grubiej niż tylko top 32, top 16. Mam specjalnie przygotowane auto do upalania na dzisiejszy odcinek, a krótko mówiąc jest to Dzik, czyli kopia mojego auta stworzona przez Rafała i Wojtka, których serdecznie pozdrawiam. Dzik jest odzorowany prawie że w 100%, jeżeli chodzi o wygląd. Tak naprawdę ma dodane kominy, ma zrobione oklejenie takie same jakie mam w realu. Tak więc taka mała premiera. Tutaj dobrze widać jak wygląda kokpit w Dziku. Jest tak samo zrobiony, nie jest to seryjny kokpit jak W30. Do tego jest hydrołapa, wszystkie włączniki od prądu, od pomp, od wiatraków są tak samo odzorowane jak w Dziku, nawet Heber. Ale ja muszę sobie zmienić kamerę. Ja zmieniam sobie kamerę na dach. Jeżdżę na takiej kamerze z tego powodu, że mam jeden monitor, a nie 3. Zostało mi polecone, żeby tak jeździć i nie ukrywam, że jest to fajna opcja. Najlepsze ustawienie jak ma się jeden monitor. Fajnie jakbyście dali znać, które ustawienie kamery jest dla Was fajniejsze. Czy wersja numer 1, czy wersja numer 2. Pytam, ponieważ założenie jest takie, żebyście też jak najwięcej z tego czerpali materiału, wiedzy dla siebie, dlatego dajcie znać, która kamera jest dla Was fajniejsza i będziemy w taki sposób nagrywać. Ok, jedziemy, testujemy Dzik.
generalnie jakoś strasznie szybko się wkręca na obrot ten dzik. Jakby miał 1000 Newta. Ale to nie wiem. No, muszę się przyzwyczaić. W realu tak się nie wkręca, krótko mówiąc. Troszkę. Tutaj ma trochę więcej mocy. Siemano, masz w planach udostępnić dzika do pobrania w AC? Tak, link do pobrania dzika jest w opisie, tak więc śmiało pobierajcie go i możecie poupalać też dzika, tak jak ja teraz upalam. To było na tyle w tym odcinku. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Napiszcie może też, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach, jakie trasy, jakie fury. A jak chcecie być na bieżąco, wbijajcie na Facebook, Instagram. Piona.